Tydzień temu nagrałem materiał, w którym kupuję tego laptopa za 300 zł. Miało być fajnie, pomiary wykazały spalony procesor, wystarczyło go wylutować, wlutować, voila, działa. Wlutowałem procesor za 1000, niestety go upaliło. Jak chcecie się dowiedzieć, jak to w ogóle wszystko przebiegało, wbijajcie na główny kanał, czyli na Wielkiego Elektronika i to jest przedostatni materiał, który ma tytuł "Dałem 300 zł za laptopa" i czy się uda, czy nie. Także tam jest po kolei opisane co i jak. Dzisiaj dokończymy ten temat i wlutujemy kolejny procesor. No i skupimy się na tym, co ja wtedy zrobiłem źle. Czy zrobiłem coś źle, czy nie. Oczywiście został wykonany błąd w sztuce. Dlaczego? Bo po wlucie procesora wykonałem pomiary wstępne. Nie wyszło w zasadzie, żeby coś było źle. I przy pierwszej próbie uruchomienia płyty głównej nagle było widać przez pół sekundy, że rdzeń procesora, czyli lewa strona, bardzo się szybko nagrzała do, nie wiem, tam 80 stopni. No i było koniec, game over. Procesor usmażyło. Tutaj był niesmak. Później zaczynam mierzyć sekcję 1,8 V. No i okazuje się, że brakuje rezystora z linii feedback od przetwornicy wytwarzającej zasilanie 1,8. I tutaj jest ból, bo płyta główna, cały ten laptop był w idealnym stanie. Nie było widać żadnych ingerencji. Ja z automatu zawierzyłem, że nie tykane, więc jest git majonez. Jest jakaś szansa, że może ja czy Mieciu, który demontował płytę, może zahaczył o rezystor, on się oberwał, nie wiem. Ogólnie brak rezystora to jest czeski film, to jest coś, co nie powinno się w ogóle wydarzyć, a mowa oczywiście o tej sytuacji. Słuchajcie, to jest przetwornica, która wytworzy później 1,8 V, tylko mamy rezystor PR100 i jego tutaj nie ma, po prostu tego układu nie ma. Brak rezystora PR100 niestety stwarza problem, bo przetwornica nie wie, jak się zachować i linia feedback zaczyna prawdopodobnie pompować wysokie zasilanie typu, nie wiem, czy 8, czy 10, czy maksymalnie puściła 20 V, ale niestety faktycznie tak było. Jeszcze raz tylko przejdźmy na to ujęcie. To jest board view, słuchajcie. Jest nasza przetwornica PU3. Jak przybliżymy sobie, akurat to jest w PDF-ie, więc to się musi wygenerować. Mowa o tym koleżce PR100, prawda? PR100. Jak teraz przejdziemy na a to nie ta zakładka, momencik. Na schemat. To tutaj zobaczymy R1, R2. Jest to dzielnik napięcia i brak rezystora PR100 powoduje kosztowne straty. Mnie wtedy to kosztowało procesor. Procesor jest upalony, więc tu się zrobiło kuku. Chciałem ten materiał nagrywać już 2 dni temu i słuchajcie, nie miałem skąd wytrzasnąć rezystora 25,5 kOhma. Ta rezystancja jest dosyć dziwna. Przeszukałem ileś płyt i dopiero wczoraj wieczorem udało mi się go złapać, więc chodzi o co, wiecie, nie można tu wlutować rezystora 24 kOhm, 27, bo takie często się spotyka. Tu musi być dokładnie tak, jak oni to wymyślili, więc wiemy, co zagrało, co nie zagrało, brak rezystora i ta przetwornica właśnie zamiast wypompować 1,8 V zapewne zrobiła strzał i możliwe, że poszło na procesor 5 V, 10, a takie napięcie oczywiście go ubije w pół sekundy i to jest musztarda po obiedzie, ale tego się nie dało dojrzeć. Wiadomo, czytam komentarze, widzę, że dużo osób zarzucało, że nie sprawdziłem płyty. Słuchajcie, na takiej płycie jest elementów 1500, małych rezystorów. Jeszcze to są te rezystory w tej obudowie najmniejszej, 0302, ja nigdy nie pamiętam, 0201 a 0603. To są tak małe elementy i słuchajcie, wystarczy, że jednego rezystora by z drugiej strony na przykład nie było i też go nie zauważysz tego. To nie są rzeczy, które siadasz, nagle znajdziesz, zmierzysz. To jest mega fart, że ja to znalazłem. Gdybym nie znalazł, to każdy by się potem drapał po głowie. Kurde, dlaczego spalił się ten procesor? Dlaczego? Wiadomo, na sucho to fajnie wygląda, w praktyce mega ciężko jest wyłapać taką usterkę. Także dzisiaj wlutujemy sobie drugi procesor. Najpierw to ten trzeba będzie wylutować. Jeszcze pokażę Wam teraz, jak to w ogóle przedstawia się na ten moment. Ustawmy miernik na rezystancję. I w naszej płycie, jak zrobimy pomiar rezystancji, to główne sekcje zasilające procesor
mają odpowiednią rezystancję. Tu mamy 5,7 na wikorze. Kolejne sekcje tak samo bronią się. No 10 ohmów mogłoby być może trochę więcej, ale największym problemem jest właśnie ta sekcja. Tu powinna być cewka, jest wylutowana. Na tej cewce mamy 3 ohmy względem masy, a powinno być po prostu tych ohmów z 40, nawet więcej. Więc wszystko jest ok, nie licząc 1,8 always. No i tu jest kuku. O, ktoś wierci w ścianie o godzinie 18. Niedobrze, niedobrze, no ale cóż, tak być musi. Więc widzicie, trzeba pozbierać się z tego i właśnie na tych kondensatorach mamy zwarcie. Co teraz zrobię? Idę na maszynę, wylutujemy ten procesor, a w międzyczasie wstawimy sobie procesor, też Ryzen 7 4800H, który pochodzi z Lenovo. Ja już go wylutowałem, trzeba go jeszcze doczyścić. I ten procesor nie wiadomo, czy do końca jest sprawny, ale elektrycznie można powiedzieć, że gada na 3 sekundy. Podnosi wszystkie sekcje zasilające i w laptopie Lenovo resetuje się laptop w kółko. Tak jakby coś nie tak było z tym procesorem. Lewa część tego procesora delikatnie mocniej się nagrzewa względem reszty i laptop Lenovo, zanim go wylutowałem, pobierał właśnie tak 2-3 ampery, nagle spada do zera i znowu restart tak w kółko, więc prawdopodobnie ten CPU jest trzaśnięty, więc tutaj wolę go wyczyścić, zakulkować, wlutować tutaj i razem z tym rezystorem 25 kΩ uruchomić tą płytę, zobaczyć, czy tak samo będzie, czy może jednak ten sprzęt zacznie działać, a wyjdzie, że w Lenovo jest po prostu inna usterka, także zaczynamy dzisiaj nową naprawę. Teraz sobie weźmiemy ten procesor, pokażę Wam to. Będziemy z niego czyścili klej, bo to było oczywiście w Lenovo, a Lenovo to jest dosyć problematyczne. O, nie chcę ostrzyć, a dlaczego dzisiaj mi to robisz? Patrz, obraził się. No dobra, niechaj będzie. Tak jak wspominałem, to pochodzi z Lenovo, więc jest tutaj ciężko z usunięciem kleju. Ale takie rzeczy są możliwe. Ostatnio lutowałem Ryzena 5 5600 w Legionie 5, tym nowszym. I tam też w bambuko mnie robił laptop. Udało się przelutować procesor, ale laptop łapał frizy i wychodzi na to, że grafika na płycie głównej w Lenovo niestety była walnięta. I tam już powiedziałem papa. I teraz tak, widzicie to, nie? To jest ok. Ślady kleju obecne. Może pod minionka pójdźmy. Na minionku będzie lepiej to wyglądało. Czarny klej, straszne dziadostwo. To, co oni wymyślili, to jest masakracja. Ostatnio gdzieś widziałem na internecie preparat, jakiś debonder od mechanika z dopiskiem 302 i ponoć on rozpuszcza ten klej. Nie wiem, czy to jest prawda. Może ktoś z Was używał, może ma go. Dajcie znać. Bo chciałem to zamówić, ale gdzieś ciężko to złapać. Przynajmniej termin realizacji z wysyłką wychodził na koniec listopada, więc mając teraz sierpień, to słaby czas. No i słuchajcie, teraz trzeba zrobić porządek, poczyścić to. Widzicie, to jest klej, to jest resztki czarnego dziadowskiego kleju. Zobaczymy, jak to będzie szło, czy będzie fajnie, czy będzie kulawo, ale próbujemy. No dawaj, nagrzewaj. O, może to pójdzie. Mam temperaturę 275 stopni na grocie, więc wiadomo, tak jak wspominałem, te groty mają kosmiczną pojemność cieplną i w związku z powyższym trzeba unikać, żeby przegrzać rdzeń tego procesora, bo cyna po prostu z niego wystrzeli. Lubię JBC, zawsze o tym mówię, że lubię JBC, ale za to nienawidzę. Bo już kilka procesorów, mostków Intela niestety wykończyłem. Nowy układ na przykład za 300 dostaję, zaczynam go czyścić, nie? Wcześniej go oczywiście wygrzałem. No i okej, przykładam grot, a była temperatura 350 na tym szerokim dupku. I nagle słyszę pyk. I co się dzieje? I nagle spod rdzenia wychodzi kulka cynowa. Biorę miernik w łapę, zaczynam mierzyć i co? I dupa. I jest kicha, bo wtedy nagle rezystancja robi się niska. A gdzie tu jest preparat do psikania? Dobra, KT6 psiknijmy. O, ja w tym czasie już nagrzewam płytę. A, jeszcze trzeba dać termoparę, no to
powoli, spokojnie. O, i myjemy sobie procesor. Kolejny rebaling. Tylko że ten rebaling będzie utrudniony, bo tak jak wspominałem, są cząstki starego kleju. I to jest najgorsze w Lenovo. Ktoś, kto w ogóle ścierał się, walczył z Lenovo, Oj, czego takiej ostrości nie ma? Dlaczego to tak ty robisz dzisiaj? Czekajcie, tylko niech ja to skompensuję. O. Ktoś, kto walczył z tym, wie, o czym ja mówię, więc takie laminaty albo pocierasz czymś mechanicznie, albo hotem usuwasz. Każdy ma na to swój jakiś tam sposób wyrobiony. I widzicie, jest ten klej obecny. Trzeba go po prostu zabrać. O. I on jest mega twardy. To jest w nim najgorsze. Te rogi wyglądają w miarę i zobaczcie w ogóle, że tam dookoła tego procesora, wszędzie tutaj jest ten klej. O, właśnie tutaj. On jest. On jest i on mnie denerwuje. A ten klej strasznie się klei. Jak to klej. Także... Dobra. Układ w miarę doczyszczony. Teraz przydałoby się go jeszcze od góry. Zobaczcie, jaki jest syf. To jest masakracja. Ryzen 7. Nawet dobrze nie widać tego. No gdzież? Ryzen 7. 0,98 końcówka. Więc ten procesor trzeba doczyścić jeszcze. No i będziemy za chwilę robili rebaling. Dlaczego nie? Laminat nam się nagrzewa. Już mam to wszystko ustawione. Jak chcecie zobaczyć, to pyk. A nie, to nie to ujęcie. Jowy. Tutaj mamy podgląd na procesor. Więc laminat się nagrzewa. Niedługo uruchomimy wygrzewanie. Demontaż procesora. Ciekawe, jak będzie tym razem, nie? Bezpiecznie jest właśnie lutować taki procesor pod znakiem zapytania, gdzie ogólnie no nie powinno być tak w ogóle, nie? Lutujesz procesor, działa fajnie i większość tych wymian, chociaż nie, trochę przesadzam, bym powiedział, że większość wymian mamy pozytywnie, jeżeli chodzi o platformę AMD Ryzen. No nie, tutaj są problemy, ale życie pokazało, że trzeba więcej się nasilić niż w standardowym scenariuszu. Dlatego opracowałem tam tą tabelę, zrobiłem pinout procesora i coraz więcej wiem, ale pamiętajcie, cały czas się uczymy, więc to też jest istotne. Jeszcze idziemy na minionka. Oho, jeszcze przycina coś. O, tutaj widoczny jest klej. I mam taki, słuchajcie, Dremel fajny. Paweł Ostrówka mi dał link do niego. Nie Dremel, tylko końcówki do czyszczenia, do polerowania. Spróbuję tego dzisiaj użyć. Więc zobaczymy, jak to będzie szło. Czy jest tak fajnie, czy nie. Muszę się nauczyć używać tej końcówki. A do polerowania to fajne. Naprawdę nie głupie. Taki delikatny on jest. To są jakieś końcówki do piłowania damskich pazurów, nie? Natomiast w serwisie też się znajdzie na niego zastosowanie. Już ten klej usunięty został. Wiadomo, konstrukcja tego laminatu jest taka, że delikatnie go zmatowię, ale pozostałości kleju zostaną usunięte, więc patrzcie. Jemu nic się nie dzieje przy takim zabiegu, a klej mówi papa. Jest bardzo delikatny. A swoją drogą moja żona kupiła taką maszynę, o takie coś, to z przekrętnikiem, obroty, może się szybko kręcić, albo bardzo powoli. I ma przycisk nożny i nogą wciskam i to zaczyna działać. 150 zł w Mediamarkcie, przy czym kupiła jedną taką maszynę, przyszła zepsuta. Odesłaliśmy to w cholerę, druga już jest działa, więc jak zobaczymy, jak to działa, mówię, wezmę sobie do serwisu, więc też zamówiłem. No i mam, także plus te końcówki, no i będzie działało. No i teraz zobaczmy, jak to się prezentuje. O, widać, że go spolerowałem delikatnie, ale nie ma kleju, bo chodzi o to, żeby klej nie robił nam przestrzeni, nie? Więc to jest punkt wyjścia.
Teraz idziemy na maszynę, bo mamy temperaturę odpowiednio wysoką i ściągamy układ. Kaman z boksu, dawaj. Ściągamy go. Pyk. Możemy wyłączyć już studzenie, także zaraz tamten temat ogarniemy. No i co? Procesor za prawie 1000 zł powiedział papa, bo wtedy tyle płaciłem za płytę. A dzisiaj, w sumie wczoraj zamówiłem płytę z Desmo. Desmo to jest sprzedawca z Allegro. I pokażę Wam. To jest płyta z jakiegoś Xiaomi, czy jakiegoś tego chińskiego laptopa. I ta płyta nowa, z demontażu, ale dają gwarancję sensowną, kosztowała 700 zł. I tu siedzi, słuchajcie, właśnie ten Ryzen 7 w pełni sprawny, Ryzen 7 4800H. I ten procesor ma 6 rdzeni, 12 wątków, nie, 8 rdzeni, 16 wątków. To jest naprawdę spoko. To jest w ogóle dziwne, żeby płyta była dostępna w takich pieniądzach i mam gwarancję, że to jest sprawne. Więc ten procesor w razie czego zostanie użyty później albo do Lenovo, albo do tego. A na razie dzisiaj zabieramy się właśnie za rebaling, więc tu już jest przygotowane. Co trzeba? Pyk. I ściągnijmy tasiemkę. I znowu pozycjonowanie. Nie mogę się w dalszym ciągu doczekać. Czego? Paczki z Chin. Z sitem. Ogólnie w ogóle ostatnio, kurde, zamówiłem mostki PCH, Intela, bo w Polsce nikt ich nie miał. Paczka za prawie 1000 zł. Trafiła na celny. Na live o tym wspominałem. Mówiliście, że odezwij się do agencji celnej takiej, bo poczta nie może odstać paczki, bo chodzi o jakiś tam numerek. No i są spore problemy. W końcu dorwałem jakąś agencję. Kurde, za oclenie paczki 250 zł. Trzeba zapłacić. Do tej paczki jeszcze trzeba VAT doliczyć i jeszcze pewnie jakieś cło. Więc z 1000 zł ceny paczki zrobi się za chwilę już 1250 plus VAT 1500, jeszcze no z 1600 zł. Także kurde, nie jest kolorowo. Ej, a na tym sicie to się odbił, wiecie jaki układ? Ktoś zna topologię? Widzicie to, czy nie? Dajcie znać w komentarzu, czy jednak ktoś rozkminił, jaki układ BGA w ogóle tutaj jest odbity. Czyścimy dupka. Sito musi być śliskie. Jak jest poślizg, to jest zajebiście i nie ma wtedy większych problemów. No dobra, pokrycie mamy. Te sito nie jest idealnie wycięte, ale da się pracować. Teraz tak, niewielka ilość topnika. Dosłownie maciupeńko, pyk. I tak jak wspominałem wielokrotnie, pędzelek. Ja pędzelkiem rozprowadzam topnik, bo mimo wszystko tak jest dla mnie najwygodniej. I nagrzewamy hoterem topnik. I znowu kolejny raz polecimy w kulki. Zobaczymy, czy dzisiaj będzie happy end, czy nie będzie happy endu. Mam taką nadzieję, że przynajmniej elektrycznie ta płyta wzbudzi się. A to, że ją tam odetnie po 2 sekundach i ten procesor będzie się zachowywał dokładnie tak jak w Lenovo, to tylko utwierdzę się w przekonaniu, że procesor był walnięty. I to też robię dla sportu, bo to trzeba mieć na uwadze. Pewne rzeczy robi się dla aspektów finansowych, pewne rzeczy robi się dla sportu. Większość rzeczy na YouTubie robi się dla sportu. I nie można tego tak przekładać bezpośrednio na pracę na co dzień. Bo to się po prostu nie kalkuluje. To trzeba mieć na uwadze. Teraz tak, kulki 0,4. 0,4 sypiemy. Dobra? Chociaż nie, trzeba to oczywiście, o, trochę się rozsypało, ale nic się nie stało. Pyk. I sypiemy. Dawaj, dawaj, dawaj. I sypujemy do słoiczka. O, jeszcze trochę jej zostało. No dobra, kładziemy stolik. Pyk. Bo trochę mi się wysypało kulek, ale na szczęście mamy w słoiku jeszcze ich sporo. Dobra. I suwamy na boki stolikiem i podnosimy. Pyk. Spoko, spoko. Naprawdę z tego sita jestem zadowolony. Nie jest idealnie wycięte, ale sami widzicie, że jednak jego kształt, o trochę kulek zostało, powoduje, że ta robota lepiej idzie.
Najgorszy ból to jest, wiecie jaki? Właśnie rozsypać kulki. Zdarzyło mi się raz za żywota, że pół słoika kulek BGA się wysypało. Ale byłem na siebie zły, no kurde. Ale tak bywa. Nie myli się ten, co nie robi nic. I to jest najlepsze stwierdzenie. Fajnie by było nie popełniać błędów w każdym możliwym momencie, ale tak się nie da. A to jest jedna sprawa, a druga sprawa, najważniejsza, to pokazywać swoje błędy i jeszcze dalej umieć się do nich przyznawać, nie? Ja żałuję, że w tej płycie nie zauważyłem braku pieprzonego rezystora, no ale no nie, no choćbym robił to 10 razy pod rząd, zawsze bym zrobił tak samo. Po prostu. I tyle. Czas na nagrzewanie. Teraz tak, ramiona stolika luzujemy, robimy zoom i nagrzewamy. Pierwsza faza jak zwykle jest najdłuższa. Trochę te kulki są przesunięte. No baby. Trochę mi się nie podoba ułożenie kulek, ale może za chwilę zaczną siadać. No come on, come on, come on. No dawaj, 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 dawaj. Trochę jest tutaj niebezpiecznie, no ale... Dobra, siadajcie. Spokojnie. Trzeba będzie dolać potem topnika, żeby to wyrównać. Ale to... żaden problem, nie? Ej, bo te dwie kulki są blisko siebie. Chyba na ostatnim materiale było tak, że blisko siebie były kulki, prawie mi się zwarły. Co nie zauważyłem. Słuchajcie, wielu rzeczy się nie widzi i tyle. Osoba, która ogląda materiały, jest w danym czasie dostrzec o wiele więcej niż na przykład tak jak ja teraz gapiący się w mikroskop. Po prostu tego nie widzę. Ty mi mówisz, krzyczysz do telewizora: ej, o tutaj, Spox, śrubka była przy chłodzeniu. Przecież to tak na chłopski rozum od razu to było widać, nie? Ale nie, no nie, są rzeczy, których po prostu nie widzisz. Jesteś, masz klapki na oczach, nie? I tak się zdarza. To jest życie. Ja sam się potem czasami dziwię, że jak mogłem być tak głupi, że na przykład nie zauważyłem śrubki od chłodzenia w Asusie. Ostatnio był u nas Chris, jeszcze był Bzyku, Top Donator, jeszcze był Bartek z Coffee Doctor i rozmawialiśmy o tym. I Chris mówi: no oglądam to i nie wierzę, że gościu nie zauważyłeś tego, nie tej śrubki. Jakim cudem ciągniesz chłodzenie, szarpiesz. No i nie widzisz tego. Czekajcie, bo trochę to jest poluzowane. O, musimy trochę podnieść i złapać. Jeszcze raz skręcę. Cyk, dobra. No i takie właśnie niuanse są, nie? Że łapiesz się za głowę, jak to jest możliwe, że on tego nie ogarnął, że tego nie widział, nie zauważył. No niestety. Ja się z tego po prostu potem zwyczajnie czasami wstydzę, ale też śmieję z tego, nie? Bo to jest naturalne. Teraz tak, nadmuch zwiększamy i wyrównamy sobie te kuleczki. Widzicie, topnik jest rozprowadzony równomiernie. Teraz temperatura 350, nadmuch 15. Doprowadzimy do rozpływu lutowia. Niekiedy mówię cyny. Ktoś tam kiedyś w komentarzach napisał, że w dawnych czasach, jak powiedziało się na cyna, to była pała, bania. Trzeba było mówić lutowie. No, stara szkoła, tak? No bo cyna, jakby nie patrzeć, to jest drut lutowniczy. Dobrze mówię, czy źle mówię? A skąd potoczne określenie? No w sumie wiele rzeczy tak funkcjonuje. Ok, grzejemy. Trochę tu siwy dym się robi. Pali się. Pali się. O. To już wszystko elegancko pływa. I dajmy mu ostygnąć, bo to jest punkt wyjścia. Niech sobie ten układ właśnie tą temperaturę obniży w sposób naturalny. Chwilę czekamy i za chwilę zaleję go KT6. Myślę, że już można. O. I bierzemy teraz co? Bierzemy szczoteczkę, czyścimy. A gdzie jest szczoteczka? Jest, dobra.
W takim wypadku, kiedy tego topnika tyle dolałem, to usunięcie jego nie jest wcale takie proste. Myju, myju. No okej, to wygląda. Teraz obkręcamy układ, bo tam od spodu jest dwustronnie klejąca taśma, która go trzyma całkiem skutecznie. Możemy jeszcze podlać go. Tak jak mówię, nie masz stolika, to się męcz, ale trzeba sobie radzić. Grunt, żeby sobie radzić, i tyle, i brać na to poprawkę. O, obkręćmy go, cyk. Spoko. Mamy zdjęty procesor. I teraz znowu dochodzimy do momentu, kiedy ciężko jest ściągnąć z procesora klej, wiecie? Ten klej to jest masakracja. To się tak wydaje, ale kurde, nie jest to miłe w usuwaniu. Kurde, ani to pazurem. Przerąbany temat. Pisaliście w komentarzach, żebym używał taśmy klejącej. Taśma klejąca, potem dwustronnie klejąca ta VHB, tylko że ona do rdzenia się przykleja. W sumie jakby nakleił i z tej strony, i z tamtej. Nie wiem, czy by to zdało egzamin, ale następnym razem zapewne użyję tego rozwiązania. Spróbuję przynajmniej. Zobaczymy. Chodzi teraz o to, żeby niczym ostrym nie jeździć po rdzeniu. O, na przykład jakbyśmy mieli coś plastikowego, co właściwie za chwilę użyję. Plastikowa szpatułka. O, w ten sposób. No i próbujemy. Ja rozumiem, że w tym momencie trochę to wygląda słabo. Jest to jakaś rzeźnicka akcja. Ale skoro nie mam nic innego, no to walczę. Walczę i nie jęczę, nie? Więc myślę, że ze spokojem teraz przejdziemy do szmatki. I szmatką już polecimy. Szmatka rozsunie na boki pozostałości kleju. Pewnie jakbym użył jakiegoś debondera, takiego typowo do usuwania kleju, byłoby lepiej. Ale wiadomo, dzisiaj trochę PCC 15, trochę KT6. No i zobaczcie, powoli, powoli i idzie. To nie jest oczywiście jakiś tam konkurs pod tytułem kto szybciej to wyczyści. Grunt, żeby to zrobić poprawnie. No i zaczyna to wyglądać. Jeszcze tak, cyk. Jeszcze raz Cię psiknę. Jak wygląda procesor? No wygląda dobrze. Mamy naszego Ryzenka. Co dalej? Słuchajcie, zanim go wlutujemy, możemy śmiało dokonać pomiarów procesora. Po to robiłem tą tabelę, żeby mieć jakiś punkt odniesienia, więc w tym wypadku dlaczego nie? Tylko gdzie jest to zdjęcie? Chwileczkę. Sobie tu przygotowałem, zaraz będzie podgląd. O, jest. Czyli tak, miernik tutaj, nasz procesor w tą stronę i żebyśmy mieli ogląd na wszystko. I lecimy teraz. Zaczynamy, nie wiem, od góry, od Wikora. 7 ohmów, dobra rezystancja. 1,8 always. 1,5 kΩ, wysoka rezystancja. 0,79 V always. 42 ohmy, widzicie? A tam mieliśmy mniej. Tak samo teraz 0,7 VS. 0,65 kΩ, dobra rezystancja. 1,8 VS. 1,5 kΩ. Zasilanie RAM-u 1,7 kΩ. Możemy jeszcze plus 3 VS. 10 kΩ. No i w sumie tyle. Mamy komplet. Rezystancje są wysokie, więc idziemy teraz na maszynę BGA i możemy bezpośrednio usunąć cynę, bo laminat jest nagrzany. Lecimy z resztą, nie? Także przełączamy się na kolejne ujęcie. Tak się zastanawiam, które to jest, nie? Także już momencik, dajcie mi chwilę.
Niech się to nagrzeje. Teraz podlewamy topnikiem. O. Pyk. I zaraz plecionka w ruch. Tylko trzeba ją przygotować. Ile nagrywamy? 30 minut. Dzisiaj może materiał będzie krótszy. Pytanie, czy z happy endem, nie? Zbieramy cynę. Ok, teraz plecionka w ruch. Przykładamy i lecimy. To jest mega ważna czynność. To jest już ogarnięte. A właśnie, pisaliście w ogóle do mnie, żeby na sucho przed wlutem procesora sprawdzić sekcje, czy się załączają. Można by było ręcznie na każdą przetwornicę podawać sygnał Enable i sprawdzać, czy na jej wyprowadzeniu pojawia się faktycznie dane napięcie. Ale, no kurde, w teorii to nie jest, to jest mądre, nie? W praktyce, no tak się nie robi. Przynajmniej ja tak nie robię. Każdy ma swoją technikę, co szanuję. Natomiast ja tak nie robię. No może zacznę. W sumie możemy nawet teraz tą płytę zabrać, bo ona jest trochę gorąca, już ma prawie 100 stopni. Dobra, mam ją tutaj. I laminat, właśnie laminat. Musimy dać trochę solder maski, bo już wiecie, po 2 czyszczeniach zbierania cyny, o, w tym miejscu mamy pada delikatnie draśniętego, więc można to poprawić. Solder maska, gdzie jest solder maska? Mam taką teraz solder maskę przezroczystą, więc fajna jest, podoba mi się. Dobra, i teraz to poprawimy. O, i tutaj troszeczkę jej dajemy. No come on, baby. Chcę dać jej jak najmniej na miejsce, które faktycznie musi być nałożone. Nie chcę przejść. Może teraz. Większego pluma zrobię. No come on. No widzicie, teraz się co stegowało. A jeszcze tutaj można tą cynę doczyścić. I ten pad też ma usuniętą solder maskę. Mamy pluma, potem wyskrobiemy. Jak reszta, znośnie. Znośnie. Teraz tak. Potrzebujemy lampki UV. O. I przykładamy. I utwardzimy sobie. Chociaż czekajcie, może tutaj trochę to źle zrobiłem. O, mniej więcej tak. Ta lampka UV ma do siebie, że... A, sorry, nie to ujęcie. Kurde. Nie widzieliście tego? Nie pokazywałem tego? Nie przyłączyłem? A, nogą szturchnąłem na zmianę kamery, to sorry. Nałożyłem solder maskę w jednym miejscu i w drugim. Źle się nagrało. Nie wytnę tego, bo materiał jest nieedytowany. Także jak coś się źle nagra, coś źle powiem, poszło w eter i tyle. Solder maska ma to do siebie, że ona szybko się utwardza. Dobra. Ogarnięte. Teraz musimy zwiększyć delikatnie pole. A coś to brud jakiś malutki. Siądzie, nie? Teraz już... O. To jest git. Stąd musimy zebrać resztkę. I znowu myjemy laminat. Muszę przyjrzeć się mu. I kurde, jednak tam na dole jest do poprawy trochę.
mowa o tych liniach. O, ta ścieżka, wiecie? Tutaj jednak lepiej to poprawić. Potem się nie będę zastanawiał, o czym mówiłem wielokrotnie, czy kurde dobrze coś zrobiłem, czy źle. Zawsze jest dywagacja. Kurde, zrobił dobrze, źle. Po co on to robił? No po co? No po to, żeby to wyglądało. Ale nie zawsze wygląda. No co ta dzisiaj penseta jakoś tak nie chce oddawać tej... Centralnie nie chce soldermaska schodzić z pensety. Jak na złość. O, teraz. No właśnie, i kolejne. Tutaj. Moment, bo... Kolejna. I lecimy z pozostałymi padami. Mówię, lepiej to sprawdzić, bo z tego się zrobi, mówię, festiwal spierniczenia. Tak patrzę. Ten jeszcze jeden można delikatnie dołożyć, pyk. I jeszcze tutaj C2. Przez to, że ta soldermaska jest przezroczysta, to żebym potem nie przegapił miejsca. Jest mega twarda, powiem Wam, no aż dziwna. I jeszcze w tym miejscu. No, chyba to byłoby na tyle. Ok, znowu soldermaska. Soldermaska, lampa UV. Lampka UV musi być. Więc przełączę sobie na główne ujęcie. No wiecie, najlepiej sobie tą lampkę po prostu położyć. Niech ona sobie leży tę minutę. O jedzenie nie woła. A w tym czasie po prostu sobie przygotuję laminat, zrobię porządki większe. No i będziemy mogli... W ogóle nawet zrobię teraz to, czego wtedy nie wykonywałem, czyli bez procesora wlutowanego będę mógł spróbować uruchomić elektrycznie płytę, przy czym tutaj nic się nie podniesie, no bo jak ma się podnieść? Most nie uruchomi dalszej procedury POST i sygnały się nie załączą, bo KBC nie dogada się z PCH i jest po temacie. Ok, teraz jeszcze raz, nie blat, tylko minionek. Przejdźmy na ten laminat. Upewnijmy się, że jest ok. Zobaczcie, tutaj gdzieniegdzie są te cycki cynowe. Można je doczyszczać, ale one są, to jest grubość mega cienka, to nawet nie jest 0,1 mm, tak śmiechem żartem, więc trzeba się podwójnie zastanawiać, czy wchodzić w ten temat. Te pady są, no jeszcze można było tutaj delikatnie i tutaj, ale nie przesadzajmy, nie? Nie dajmy się zwariować przede wszystkim w tym wszystkim. O. Dobra, to wygląda jak najbardziej znośnie. Co, chcecie, żebym usunął tą cynę pozostałości? Myślę, że tak. Nie, ja ogólnie jestem za tym, żeby czyścić. Lubię naprawdę wyczyszczony laminat. Aczkolwiek wiem doskonale, że normy, wiecie, na wszystko jest norma. Bo to też chodzi, nie? To tak samo nawet jak kulki BGA na komponencie nie są idealnie równe po rebalingu. Mogą nie być. Mogą nie być. Tak samo tutaj. Jak tej cyny zostanie tak minimalnie, to jest ok. Norma na to zezwala. Natomiast niektórzy jak to widzą, to aż im się scyzoryk w kieszeni otwiera i się robi problem. O, szukam plecionki. Podjeżdżamy. Temperatura dajmy mu z 330. I zobaczymy. Pyk. Napiło się? Napiło się. Delikatnie. No i mamy to. Jeszcze tutaj 4. I jeszcze od góry
panie Spoksie. Przykładamy i delikatnie. Gdzieś jeszcze? A tam na środku były. O, ten. A dupek, patrzcie, zadziora zrobił. Dobrze jest. Teraz tak, jeszcze raz będę mył ten laminat. O, dlaczego się tak przycięło? How dare you? Wolę używać tego określenia w momencie, kiedy faktycznie coś nie poszło po mojej myśli, aż ostatnio jest ta tendencja taka pod górkę. To różnie bywa. Natomiast różnie jest, nie? Dobra, doczyszczone. Gitara. Teraz. Co zrobię teraz? Wsadzę tą płytę do budy. Budy. O. Podłączymy zasilanie i sprawdzimy, co się w ogóle na płycie pojawi. Bo myślę, że za wiele bez procesora w ogóle sekcji nie wystartuje. Takie jest moje zdanie. Ale zobaczymy, czy mogłem wtedy na sucho z wylutowanym procesorem, bez procesora może, tak powiem, czy można było wtedy na sucho to sprawdzić. Pyk, płytę wkładamy, tych tasiemek jest sporo, jak to w Asusie. Tylko zasilanie podpinamy, wiecie o co chodzi, nie? Czyli o, ujęcie od góry, pyk, to wszystko na bok, bo się robi ciasno. Centralnie robi się ciasno i procesor mamy tutaj i zasilacz. Zasilacz sobie podłączymy. Kabelek już mam przygotowany. Pyk. No i zaraz zobaczymy. Podpinam to. A czekajcie, zdjęcie. W sumie teraz się nic nie zaświeci, bo nie mamy podglądu na termowizję. A termowizja jest odpalona w ogóle? A mogę włączyć, dobra. Czy coś tutaj się grzeje? Nie. O! Jeden układ się nagrzewa. Czy mi się wydawało? To był odbłysk, czy nie? Jest podłączone zasilanie, wiecie. V-in wchodzi. A wiem, co się nagrzewa. Od spodu jest przetwornica, słuchajcie, procesora. Ona musi delikatnie się nagrzewać. No i teraz zmierzmy sobie zasilanie. Czy coś się pojawia, czy nie. Miernik w łapę. Cyk. No i patrzymy. I właśnie na tej cewce, w tym miejscu, nie pojawia się nic. Ale możliwe, że jak podłączę na krótko, odłączę wtyczkę i jeszcze raz podłączę. Był skok, widzieliście? 1, 2. Jeszcze raz odłączam, podłączam. A teraz już nie ma nic. Głucho. Kolejne fazy 0,6. 0,6. Czyli 0,8. Bez procesora przetwornica wystartowała. Dziwne. 0,8 mamy na kolejnej cewce. Grafika nie startuje, wiadomo. 1.2, czyli zasilanie kontrolera RAM-u jest obecne, no bo to zawsze musi być. Ogólnie, żeby się ten procesor podniósł, kilka napięć musi być obecnych od razu z buta, z marszu. No dobra, 0.8 to wszystko jest, no ale ta sekcja nie wstaje. No właśnie. Słuchajcie, rezystor. Ale byłby ja, jakbym przegapił sprawę. Bez skitu. Dopiero bym sobie pluł w mordę. Tak jest. Bo do pełni szczęścia trzeba wstawić rezystor, którego nam cały czas brakuje. Więc chwila, moment. O. Sporo szukałem go i nie było tak hop-siup. I słuchajcie, jak się okazało, to taki rezystor jest do złapania na płycie głównej
z Lenovo L340 bodajże. Już sobie tylko wyszukam. To był 25.5. Tylko że Wy tego nie widzicie. Momencik. O, jest. I tutaj mamy podpisanego go jako PR7508. Odpalimy sobie jeszcze Board View. To jest ta płyta i będzie cyk. No i co? To nie to Board View. Moment, czekajcie. Teraz to wygląda jak Lenovo. Prędzej. I szukamy dziada. O, już się pokazał. OK. PR7508. Ja już przygotowałem tą płytę wcześniej. Musimy go wylutować, co najważniejsze, nie zgubić, bo to jest rzadko występujący, kurde, element. I gdzie to board view? Tak popatrzę się jeszcze tutaj. To jest rezystor. Ej, bo nie widzę. Centralnie teraz nie widzę go. PCH. Baza wirusu została zaktualizowana. No super. Super. Dobra, jest. Poczekajcie, bo mi zasłania obraz. To jest ten rezystor. Tak. Jeżeli przejdziemy sobie tutaj, on jest prawie niemal 1:1 w tym samym miejscu względem tamtego obrazu. Więc mowa o tym koleżce. Usunę go, lutuję tam. Poszło. Grunt nie zgubić dupka. Jego musimy zalutować, o kurde, tutaj. I widzicie, rezystor jest w większej obudowie. Dopiero zamówiłem sobie teraz książkę tych rezystorów najmniejszych, bo rzadko się stosuje to rozwiązanie. Więc trzeba będzie go podlutować. To jest jedna linia wspólna, a on idzie, czyli tak, pomiędzy ten kondensator, bo to jest ta sama linia, czyli możemy ten rezystor tak naprawdę tutaj dolutować. O tak. Na potrzeby testów myślę, że ma to sens, bo widzicie to? A może teraz. Dwie strony rezystora idą do kondensatora. Więc tak zrobię. O. Dodam cyny. Niechaj będzie. Żeby było zabawnie, bo ktoś powie zaraz, ty, dlaczego ten rezystor kładziesz na boku? Spotkaliśmy parę razy laptopy, które pochodzi bezpośrednio od producenta i uwierzcie mi, że w laptopach marki np. HP taki zabieg, który ja teraz robię, był spotykany. Widocznie podczas produkcji laptopa coś tam wyszło nie halo i dokładali rezystor i centralnie w pionie leżał ten rezystor i był dolutowywany do laminatu. I widać było ingerencję. To była fabryka. To było bardzo dziwne, ale jakże prawdziwe. Jak spotkaliście coś takiego, dajcie znać. To jest tak trochę cyny. O, to złapało, jak ładnie. A teraz tego boba cynowego to trzeba zabrać. Momencik, musi tu wjechać cięższy zawodnik. Obrócę sobie płytę, bo muszę mieć lepszy dostęp do manewrowania, prawda? O, to jest właśnie tutaj. Weź tą cynę zabierz. Czasami jest tak, że ta cyna się przyczepi i ona ni cholery nie chce się odkleić. Ale zobaczymy. O, come on. Przykładam. Jeszcze trochę. O. Spoko. Mamy to ogarnięte. Skoro już jesteśmy tutaj, cewkę załóżmy, bo cewka została wtedy zdjęta na potrzeby testów. Pyk. I to była właśnie ta cewuszka, więc teraz termopenseta delikatnie dogrzejemy hoterem i myślę, że sobie wlutujemy to bez większego problemu. O, dawaj. Będzie tak? Chyba tak ma być. Dobra. Mogę dolać topnikiem. Później jak ta płyta już nagrzeje się do wyższych temperatur, ta cyna się jeszcze lepiej rozejdzie
więc będzie lepiej. No, ale można w razie czego trochę ją podgrzać z jednej strony, z drugiej. Ok, myjemy laminat. Ciekawe jak tym razem będzie. Czy mu się uda? Czy laptop zapali? Kto wie? No mam nadzieję, no wiecie, po to się to robi, żeby koniec końców z tego drzewa zbierać owoce. Ale no różnie bywa. Nie zawsze walka jest wyrównana. W tym wypadku no, zaskoczyłem. Zaskoczyło to mnie i wielokrotnie mnie zaskoczy jeszcze. Pamiętajcie, to jest życie i ono pisze różne scenariusze. Jeszcze robimy zoom, patrzymy. Rezystor polutowany, jest git. Co teraz? Teraz słuchajcie, topnik. Teraz już cudów nie będzie. Przemyjmy jeszcze ostatni raz laminat, bo tam o ile nakładałem, dotykałem w zasadzie laminat, lepiej go przemyć, bo tłuszcz, jeżeli jest w palcach, to lepiej go domyć. I teraz nakładamy topniczek, pędzelek. Właśnie tak. Wygląda to już spoko. Ostrości mnie łapie troszeczkę. I teraz jeszcze nasz procesor. A, procesor trzeba domyć, no tak. Czyli świeża szmatka, to jest punkt wyjścia. I pozostałości topnika musimy zepchnąć na boki. Bo mimo wszystko, to się tak wydaje, ale... Czekajcie, KT6. Ciekawe, czy dzisiaj Mario będzie ze mną. Czy Mario we mnie uwierzy? Wy we mnie wierzycie? Ogólnie ta ostatnia pasa, dużo tych sprzętów nie chce działać. Ja sobie zdaję z tego sprawę. Mógłbym pokazywać naprawy łatwiejsze, które kończą się happy endem. Ale nie, na serwisie często jest tak, że jeżeli wchodzisz w tematy trudniejsze, to statystycznie nie jest kolorowo. Nie jest. Dlatego ten YouTube to jest taka fajna odskocznia. To, co prezentuję na co dzień na YouTubie, nie do końca pokrywa się w 100% z tym, co jest robione na serwisie. Na YouTubie no, inne są treści. Dobra. Jest dobrze? Jest gitara, doczyszczony. Idziemy na minionka. I teraz prawy górny róg, pierwszy pin, czyli w tą stronę. Tak jest, panie Spox. Właśnie tak. Pozycjonujemy dupka, tak żeby obrys było widać z jednej strony. Jeszcze z tej trochę. O. Tego nie można spartolić. Pozycjonowania. Jak to zwalę, to jest lipa. Lipa, panie. Obrys jest git. Teraz nie będę was zanudzał. Idę na maszynę i widzimy się za chwilę, jak już ten układ będzie siadał. Idziemy go nagrzewać od góry. No i lecimy. Come on. O. Ten moment, widzieliście? Już zaczyna siadać, a on jeszcze bardziej się położy. Chociaż tu kulki 0,4, więc liczę, że jeszcze, chociaż tam widać prawa strona delikatnie, prawdopodobnie jeszcze siądzie. Jeszcze tam się delikatnie błyszczą, widzieliście? Jeszcze moment, ten układ już siadł równiutko, także zabieramy mu nagrzewanie i z głowy. Ok. Fajne jest w Hotterze marki, tam jest Adten, stacja, którą kupiłem z 5 lat temu, tylko że końcówek nie było fajnych, to jej nie używałem, ale fajna jest opcja studzenia, wiecie?
I ostatnio pisałem do Marcina z Kate Media o Sugona, bo na polach masowych u nas ktoś wstawił zdjęcie tego Sugona i pytał się, czy fajny jest następca tego Sugona, ma o wiele więcej przycisków, bajerów. To powiedziałem, że pytał się mnie oczywiście o zdanie, czy używałem. Mówię, że nie, bo nawet nie wiedziałem, że jest. Dopiero z pól masowych dowiaduję się, że jakieś nowinki są wprowadzane w sklepie Kate Media, no i że coś takiego jest w obiegu, więc napisałem do Marcina, możliwe, że nam podrzuci tego Sugona i wtedy bym Sugona dał do obsługi Hotera, bo chodzi o nozla nakładanego, o dyszę końcówki, więc ten wtedy by poszedł na bok, a wolałbym używać Sugona, więc mam nadzieję, że niebawem będziemy mieli go na stanie. Także płyta, co? Nagrzewa, nie nagrzewa się, studzi się. Ja już jestem trochę zmęczony, ale najlepsze jest to, że jest 30 sierpnia, 19 godzina. Za 30 minut startujemy z live'em, a płyta jeszcze się studzi, więc czekajcie chwilę, muszę jej pomóc i wracam z nią tutaj na stół. Ok, mam płytę. Tak jak wspominałem, live jest niedługo, ale kurde, najchętniej bym użył tego młotka, żeby jej przyfasolić, jak nie zadziała. Szkoda trochę płyty, więc dobra. Procesor wlutowany, laminat jest zimny. Teraz szybkie pomiary, cyk, ujęcie od góry i zobaczymy, czy procesor się poprawnie wlutował, żeby nie było, że jest jakieś kuku, bo różnie bywa, nie? Ok, 1,8 V, patrzymy, 3 kiloohmy względem masy, spoko, ten rezystor tam jest zalutowany, tak elegancko. Na fazach procesora 4 ohmy, ok. Kolejne sekcje 8 ohmów, tutaj mamy chyba 0,75 always, kontroler RAMu. Dobra, tu nie ma czego szukać. Skoro na fazach procesora jest wysoka rezystancja, na zasilaniu 1.8 always jest wysoka rezystancja, wszystko wygląda dobrze. Więc teraz trzeba podłączyć tą płytę znowu. No i test. Kurde, test. Mam nadzieję, że tym razem faktycznie będzie lepiej. Dzisiaj tylko interesuje mnie jedno, jak się zachowa płyta. Bo jeżeli nawet wystartuje, już nie mamy czasu, bo live startuje za 20 minut. Więc trochę osób czeka. Pyk, ujęcie na blat, zasilanko. I w sumie nic nam więcej do szczęścia nie jest potrzebne. Zasilanie, ja wtedy podpiąłem zasilanie, no i ujęcie z termowizji. Tak jest. Kurde, mam nadzieję, że to zatrybi. Ja pierdzielę. Ustawimy sobie, cyk. Ej, bo kamera nam blokuje, czekajcie. O. Może jeszcze tak. No. Zaraz wszystko wyjdzie. Jakie ciepłe. Słuchajcie, palimy ją. Podłączamy. Będzie dobrze czy źle, jak myślicie? Ja wierzę, że tym razem będzie lepiej niż poprzednim razem, także idziemy. Blat, pyk. Dobra, podpinamy zasilanie, patrzymy, czy się mocno procesor nagrzeje na pół sekundy i zgaśnie i potem pomiary pokażą, że jest dupa, czy nie. Podpinamy. 3, 2, 1, go. O. Płyta nie pobiera żadnego prądu. Nic się za bardzo nie nagrzewa. Charger w tym miejscu jest. No nie. Nie. Ciekawe, czy B+ wystartował? Czekajcie, bo B+ działa. Mamy 20 V, tylko wiecie co? Laptop jest złożony. Jest spora szansa, że przez to, że jest cała obudowa nieotwarta, tylko zamknięta, to on wykrywa ten stan rzeczy i kurde, zablokował rozruch. Przeważnie staram się z otwartym laptopem dokonywać pierwszego startu, no i jednak w tym wypadku też zrobimy tak samo. No dobra. Canalio.
Czekajcie, odbłyski jak cholera są. Próbujemy jeszcze raz. 3, 2, 1, go. Nie nagrzewa się nic. Może ten Asus nie ma samostartu. No dobra. Odłączam zasilanie, podłączę tasiemkę od klawiatury. Pyk. I gdzie jest włącznik? Włącznik jest w klawiaturze, tak. Dobra, jeszcze raz podpinam. Zasilanko. I na 3, 2, 1, 0 wciskam start. Włącznik. 3, 2, 1, go. Patrzcie, nagrzewa się. Jeju, zaczyna się nagrzewać normalnie, patrzcie. Procesor w tym momencie zaczyna normalnie się nagrzewać. 43 stopnie, 44. Widać, że GPU jest delikatnie nagrzane. 50 stopni. Powoli, sukcesywnie wzrasta temperatura procesora. Źle to nie wygląda. Czy będzie dobrze? Nie wiem, bo ten procesor w Lenovo cały czas robił resety. Cały czas, ale kurde zareagował na włącznik. O kurde. Ej, no mam 15 minut przed live'em. Chwila, moment. Montuję szybko chłodzenie, pasta i robimy test. Dawaj szybko. Pasta. Come on, come on, come on, come on. No dawaj. Trochę pasty na GPU, na CPU. A i czego nie mamy? Nie mamy blaszki od spodu CPU, bo jest w woreczku. Wszystko jest w woreczku, także dawaj Spox, o nawet ramy są. Wszystko jest legit. No kto wie, kurde, może to będzie ten moment. Dobra, jeszcze raz to wypnijmy, pyk. I ta tasiemka jedna. To jest walka z czasem, jakby nie patrzeć. Szkoda, że nie mamy podglądu na czas u mnie, jest 19:16. Znowu będzie na live. Kurde, spóźniłeś się. Ok, zakładamy tą blaszkę od spodu i wkładamy. Jak da obraz, to będzie Eureka, Perpetuum mobile. Udało mu się. A jak nie, to będzie lipa. To będzie wtedy tak. Znowu nie naprawił. How dare you. Dobra, to. Jeszcze, słuchajcie, to jest najgorszy problem. Nie wiadomo, czy ten laptop faktycznie spalił się od jakiegoś przepięcia. Czy ten CPU pierwszy ubiło, bo właśnie brakowało... Czego brakowało? Brakowało tego rezystora. Nie wiadomo, normalnie nie wiadomo. Za dużo jest znaków zapytania i przez to się robi kuku. Więc sami wiecie, jak jest. No nic, wkręcę mu kilka podstawowych śrubek. No i pewnie wentylatory idą pod. No tak, pewnie tak. Gdzie są wentylatory? Spox. Szukam wentylatorów. Czekajcie moment. Są, znalazłem. Szybko, dawaj, podnieś to delikatnie, cyk. Tak. Jeszcze mam jedną obawę, że może jakoś czarodziejsko taśma w matrycy upaliła tego laptopa. A wiecie, co mi się nie podoba w całym tym zestawie? Kurde, na tej taśmie, w tym miejscu jest taki ślad. Wygląda, jakby ktoś śrubę wkręcił przez przypadek w miejsce taśmy. Więc kurde, jaka jest szansa, że to taśma uwaliła ten sprzęt? No, jaka? Akurat tak niefartownie w tym miejscu widać takiego dupka. Na razie boję się to podpinać. Uruchomię go z pendrive'a. Zobaczymy, czy pendrive będzie mrugał, czy jednak nie będzie mrugał, czy będzie komunikacja. To jest najważniejsze. A potem będziemy się martwili resztą. Dobra, dawaj. Po przekątnej wystarczy złapać na 2. To i tak już będzie spoko. Wentylatory też przykręcimy chociażby po jednej śrubce. I już bliżej niż dalej. Pyk. I jeszcze może z jednego tutaj, żeby płyta była trzymana do kadłuba. Tak jest. O, właśnie tak. To, klawiatura. Pyk. Pendrive mrugający. Mieciu, możesz mi podać pendrive'a mrugającego? Okej. O, widzisz, damy kieszyn. Co teraz? Zasilanko. Come on. Delikatny stresik. Podłączymy zasilanie.
pendrive'a. Celowo nie wpinam taśmy matrycy, bo ja nie wiem, czy ona nie wykończyła laptopa. No i próbujemy go odpalić z włącznika. Włącznik się zapalił, dioda zaświeciła na czerwono. Dioda miga pomarańczowa od ładowania baterii. No, ładowanie się nie odbywa, więc wiadomo. No i co? To jest takie głuche trochę, bo nie mam podglądu na pobierany prąd. 10 minut do live'a. Come on. No i co? Co wiemy? Nic nie wiemy. Takie trochę będzie nieme wideo. Nie mam jak tego potwierdzić, czy on zagada. Najlepiej byłoby, mówię, podłączyć taśmę matrycy i niech da obraz. Ale elektrycznie przynajmniej płyta się podniosła, bo było widać wyraźnie na laminacie. O, kręcą wentylatory. Kręcą France. Ale pendrive nie mruga. Niedobrze. Czekamy. Jest tu BIOS w ogóle? Nie no, musi być. Świeci się lampka na pendrive'ie. Czerwona. Kurde, widzę ją. Ale czy... Ajajaj. Zobaczcie. Lampka świeci, ale nie mruga. Nie mruga. Ciężko powiedzieć. Dobra, odłączę zasilanie. Podłączę jeszcze raz taśmę matrycy. Czy jeszcze raz. Pierwszy raz taśmę matrycy. No i patrzymy, czy to zagada, czy nie. A, jeszcze RAM. Właśnie, może RAM jest niekompatybilny, bo wpiąłem z marszu taki pierwszy lepszy z brzegu. Podłączymy oryginalny RAM z tego laptopa. Tu coś oderwało się. Come on. Cyk. Dobra, to. Taśma jest na pewno dobrze wpięta. Upewnijmy się. Mamy to. No i kładę go na plecy, co będzie, nie? Więc startujemy zaraz. Zasilanko i klawiatura zapaliła RGB. Mruga na wszystkie kolory świata. Ciekawe, da obraz czy nie? Bo ten procesor w laptopie Lenovo włączał się, wyłączał, włączał, wyłączał. Natomiast w tym wypadku nie odcina tego laptopa. Pytanie tylko, czy on da obraz. Może to kwestia jeszcze BIOSa, czyszczenia tego BIOSa. Aczkolwiek z tego co pamiętam, nie trzeba było przygotowywać programem pana Andrzeja BIOSa pod Ryzeny 4. generacji, ale może teraz jestem w błędzie. Czekamy cierpliwie. Kurde, no elektrycznie jest lepiej. Buda wstaje. No ale czy on da obraz? Come on. Franco jedna. Ale mówię, jest szansa, że ten procesor jest trzaśnięty. Jakaś niewielka. I w tym wypadku, żeby zakończyć trylogię, bo się robi już z tego trylogia, trzeba będzie wlutować dokładnie ten procesor, bo jest full sprawny, do tej płyty i wtedy zrobić pomiar. No kurde, nie daje obrazu. Ty dziadu, no. Daj obraz, daj obraz. Nie. Jest problem, nie chcę gadać. Wentylatory kręcą. Co mogę zrobić teraz tak na szybkiego? W ogóle to sprawdzę tą sekcję od 1,8 V, żeby nie było. O. To była ta cewka, pamiętacie, nie? Zobaczymy, czy mamy teraz 1,8 V. Czy jest obecne. No i zobaczcie, o, jest miernik w tym miejscu. Pyk. 1,8 V powróciło. 0,9 tutaj mamy. Na fazach procesora 1,2. No wszystko to jest trójfazowa sekcja, więc wszędzie będzie tak samo. Terminal, bateria, nie, to jest chyba od ramów. 8,40. BIOS jest w tym miejscu, jest łatwo dostępny, może go warto zrobić. No nie, nie gada. Ok, szybko zrobię BIOS programem pana Andrzeja. Cóż mi szkodzi. Jak się dobrze uda, to ogarniemy temat w... Czekajcie.
3 minuty. Come on, come on, come on, come on. Dawaj, dawaj, dawaj. Pyk, kostka ściągnięta. Teraz szybko swot i zaraz wracam do Was, jak będzie kostka już, myślę, przeprogramowana. Bo... ok, to... come on, swot. Ale to są hece. Jeszcze mnie, kurde, trzyma, no ale... no dobra, najwyżej live trochę opóźnimy. Opóźnimy delikatnie. Podgląd na pulpit. Klikamy Read ID, cyk. Wykrył kość? Wykrył, bo to było na... oho, myśli. To było na 1,8 V, 1,2, 1,8. Read ID. Test pins, cyk i read. Odczytajmy tą kość. Asus. Dobra, idzie odczyt. Come on, come on, come on, dawaj. Może się uda, no kto wie. Save, save. Dobra, niech to będzie cyk. Ada, nieważne. Bach. I teraz szybko do programu pana Andrzeja przerzucę ten plik. I słuchajcie, sprawdzimy, jak będzie. Ada. Przeciągnę. Ciekawe, czy program wygeneruje odpowiednio to, co trzeba, bo trzeba mieć na uwadze, że nie każdy BIOS program pana Andrzeja ogarnia, ale on stale na bieżąco dodaje obsługę nowszych laptopów, więc to jest super opcja. Myśli, o, pyta się, czy naprawić, ok, daję tak. Ja w międzyczasie od razu cynę stąd wymienię. Zaraz będzie dźwięk brzdęk, brzdęk. A dzisiaj to jest wariacja. Wariacja, centralnie. Będzie znowu godzinny materiał. Ile nagrywam? Godzinę 11. Tak bywa. Tak bywa. Wariacja. Także jak coś, to zapraszam na live'y, na głównym kanale. O, jest już pierwszy dźwięk. Już jest pierwszy plik. To teraz idziemy na swoda, open. I patrzcie, cyk. Wczytujemy output i on już tu ma przygotowany Bach, write. No i chwila prawdy. Szansa jest mała, że ten laptop teraz wstanie na nogi. Może coś jeszcze z RAM-em. Nie wiem, jaki prąd jest pobierany. Najlepiej by było podłączyć się zasilaczem laboratoryjnym, ale nie mam wtyczki do tych Asusów, a już kabla nie będę się lutował, bo nie mamy centralnie na to czasu. Więc tak to bywa. No, come on, come on, come on, come on, come on. No i usuwa pamięć. Swot, ruchy. 19:27, 3 minuty do live'a, a ja jeszcze jestem tutaj, w tym materiale. Więc ciekawie. Nikt nie lubi czekania. I to jest fakt. Jak powoli teraz tą kość czyści. Jak na złość 24% powoli. O, poszło. Idzie szybciej. Idzie. Sprawdza, czy jest czysta, czy są same FF-y. No i zaczyna nadpisywać. Dobra. Czekamy jeszcze chwilę. Słuchajcie, zrobię pauzę, żeby nie przedłużać tego materiału. I lutuję i zaraz odpalamy. Kość wlutowana. Tylko szybko przeczyszczę, żeby nie było. Come on, come on, come on. Już 19:30. Ludziki czekają na live. Klasycznie 10 minut spóźnienia w moim wykonaniu. Standard. No dobra. Jeszcze RAM przepnę do tego banku, żeby nie było. No i palimy go. Co będzie, nie? Come on, Spox. Próbujemy. 3, 2, 1, go. Dioda czerwona na włączniku się zapaliła. Klawiatura też ma podświetlenie, no ale to... Tu chodzi o jedno, żeby dało obraz. Chłodzenie, układ chłodzący nagrzewa się, czuję to. No czekam. Ciekawe. Ciekawe. Kurde. Czekamy. Nienawidzę sytuacji, kiedy nie mam podglądu na pobierany prąd, bo w tym momencie już na prądzie z zasilacza stabilizowanego byłoby widać właśnie, czy ten prąd ma te wahania. Jest 1,3 A, 2 A, potem znowu spada, rośnie, spada, rośnie. Widać, że ten prąd pływa
i ten laptop chce gadać. Jak on teraz siedzi na jednym równomiernym poziomie, to on za Chiny ludowe nie włączy się. No, baby. Wentylatory kręcą, wizji nie ma. Aczkolwiek ten laptop, ten procesor od Lenovo miał taki problem, że laptop działał do końca, przywalił blue screenem, laptop zgasł. Więc może zintegrowana karta graficzna w tym CPU padła. Jest taka szansa. Tego nie wiemy. W pomiarach nie wychodzi źle, natomiast w praktyce... Kurde, nie gada, nie gada. Naprawdę. Aż się nie chce wierzyć. Chłodzenia szparzy, ja cię kręcę. Bez kitu, nagrzewa się fest. Pokażę wam na termowizji. Gdzie jest termowizja? Ej, gdzie jest termowizja? Jeszcze chwila, moment. Na dobicie. Termowizja, cyk. Rainbow. No i sekcje pracują. GPU pracuje. No ale mimo wszystko wizji brak. Niestety, wentylatory kręcą, ale dalej. Jest szansa, że w tym wypadku faktycznie jest ubity procesor. Kolejny znak zapytania, gdzie nie jestem w stanie tego zweryfikować do końca, bo to nie jest takie hop-siup, a mierzenie wszystkich 1500 komponentów, rezystorów nie ma kompletnie sensu. Jeszcze tak, pendrive, czy on mruga? No nie mruga. Jeszcze tak zobaczę. Nie, pendrive świeci światełkiem ciągłym. To jest fatalna sytuacja, tak jakby laptop nie przechodził procedury post. Jeszcze zmienię mu slot na drugi, pyk, żeby nie było, albo ramu zmienię na kompletnie drugą kość. Cóż stracę, jak zmienię, nie? Jeszcze przetrę slot, żeby nie było. Ty Franco. Oj kurczę. Już wolałbym, żeby resetował się w kółko, aniżeli pracował w ten sam sposób, co teraz. Dobra, odpalamy go jeszcze raz. Włączyłem go. Tak, dobra, odpalamy go. No i... sekcja się nagrzewa. Wizji nie ma. Godzina 17 materiału. Wow. Walka jest. Na czacie już chłopaki pytają, czy u was deszcz leje. W Kielcach póki co nie leje, ale możecie napisać, jaka jest pogoda w ogóle u was. Wczoraj tak fest lało i były grad był gdzieś w okolicach Tarnowa i tam było mocno nieciekawie. Natomiast tutaj też jest źle. Nie ma wizji. Nie ma. Kurde! Noż. Kurcze pieczone. Nie ma wizji. No i pendrive nie mruga. Tylko świeci się właśnie na czerwono. Nie mruga. Nie ma komunikacji. I baza wirusu została zaktualizowana. Nic. Przegrałem kolejny raz. No nic. Nie lubię tego. Nikt tego nie lubi. Także dzisiaj 2-0 dla Asusa. Zmienię ten procesor na w pełni sprawny i wtedy się okaże, co jest czarne, co jest białe. Jak chcecie materiał trzeci z tego samego laptopa, dajcie znać w komentarzu. Hashtag Asus, hashtag, nie wiem, naprawa, wariactwo, szaleństwo. Także widzimy się niedługo na live. W sumie tyle. Kończę z wami. BuzzBox 2. Do następnego. Cześć, hej.